Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na tygodniowy test nowej kolekcji Stars i Wedel. Dostałam niedawno taką PR-ową przesyłkę od marki Stars i bardzo spodobała mi się paleta i wstępnie planowałam po prostu nagrać tydzień makijażu tą paletą, a później stwierdziłam, że może przerodził nam się ten pomysł w tygodniowy test tej całej kolekcji. Nie widać mnie! A jak zrobię tak? O! Bardzo chcę się tego wielkiego pudła pozbyć, więc mega się cieszę, że już nagrywam w końcu to intro. W skład kolekcji, poza czekoladkami z Wedla oczywiście, wchodzą tak, olejki do ust 3, mamy 2 tusze do rzęs, granatowy i brązowy, mamy 2 eyelinery, niebieski i złoty, cień do powiek, o tu widać, taki 2 w 1, kremowy i sypki, mamy bazę pod makijaż, mamy rozświetlacz w płynie, mamy mgiełkę utrwalającą, mamy serię podkładów, sypki puder, rozświetlające róże i oczywiście paletkę. I plan jest taki, aby tą paletką stworzyć 5 makijaży, ale przy okazji również używać innych produktów i na koniec je podsumować. Tak, że będziecie mieć kilka pomysłów na makijaże, a przy okazji taki dogłębny test całej tej kolekcji. Zaczynamy dzień pierwszy testów. Już bardzo chcę się pozbyć tego wielkiego pudła z mojego studia, bo po prostu nie mam gdzie go trzymać. I aplikujemy podkład. Spróbuję sobie z trójką, czyli ciepły beż. Chociaż w innych podkładach od Stars ta trójka jest dla mnie troszkę za jasna, ale zobaczymy jak tutaj. I to ma być podkład kryjąco-wygładzający. Brzmi ekstra. I dzisiaj zaaplikuję sobie pędzlem bez żadnej bazy. Mam tylko pielęgnację na twarzy. Pachnie faktycznie czekoladowo. O, ten odcień chyba będzie idealny. Zobaczcie, bajka. Ma wyraźnie czekoladowy zapach. Dla mnie troszkę mdły, ale apetyczny. Podkład leży bardzo ładnie. Na razie nie mam zastrzeżeń. Wyciągnęłam sobie 2 pompki i jeszcze mi zostało tyle, więc całkiem sporo. Wydajny. Dzięki temu, że dobrze kryję, mogą nałożyć cienką warstwę. Przechodzimy sobie do róży i mamy tutaj 3 różne kolory. Harmonijny blask, tutaj u góry jest romantyczny blask, a na dole brzoskwiniowy blask. Skuszę się na harmonijny. Widzę, że jest mocno rozświetlający. To jest wypiekany w ogóle produkt, więc może nie będzie aż tak mocno błyszczał, ale błyszczy mocno. Mamy tutaj również rozświetlacz w płynie, w takiej pipetce, z pipetką. No i tutaj widać sporo drobinek i ten zapach właśnie taki charakterystyczny dla tej kolekcji. Spróbuję sobie nałożyć paluszkiem. Tej formuły, tej bazy nie czuć i nie widać, bo ona jest bardzo lekka. Bardzo lekki jest ten rozświetlacz i nie ma w sobie dużo perły takiej kryjącej kolorem, ale ma dużo drobinek. To jest taki drobinkowy rozświetlacz. Normalnie wiecie, takie wiecie, malutkie brokaciki, tak jakby. Przybliżyłam się i ściemniłam Wam obraz. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Jeszcze się do Was przybliżę. O, chyba tutaj będzie widać. O, widać. Widzicie? Takie kawałeczki, takie drobinki wyraźnie widoczne. Jest to w sumie coś innego niż większość rozświetlaczy, ale mi się nie podoba. Dla mnie już jest taki za bardzo właśnie brokatowy ten efekt i trochę tandetny. I przechodzimy do makijażu oka. Dzisiaj robię sobie makijaż tą paletką i głównie chciałabym się skupić na tych 2 kolorach i zrobić taki monokolorystyczny, mocniejsze, niebieskie oko. No i zaczynamy sobie od wyjątkowego. O, piękny. I aplikuję sobie na całą powiekę. Ależ on jest piękny. Jeny. Idealny kolor, idealna intensywność i jeszcze pięknie się błyszczy. Zobaczcie na to. I na dolną powiekę też nakładam. I teraz biorę sobie pędzelek i lekko zmiękczam krawędzie. I sięgamy sobie po wedlowski. W ogóle super, że jest tutaj nazwa wedlowski. Puszysty pędzelek. I tym wedlowskim rozcieram sobie tutaj całe oko. Dzisiaj zaczynamy od takiego mocniejszego, charakternego looku. I minimalnie biorę sobie odcień kakaowy. I minimalnie tutaj docieplam ten makijaż właśnie brązem. Odrobinka beżu, czyli mleczny, pod sam łuk brwiowy. I cieniowanie jest ready. Musimy sobie nałożyć coś na linię wodną. Chyba ta z Maka będzie się tutaj nadawać. I na całą linię wodną
I zobaczcie, jak przy tych cieniach moja tęczówka oka zrobiła się bardziej zielona, chociaż jest niebieska. Uwielbiam to właśnie w cieniach, że one potrafią wydobywać różne podtony z tęczówki. Zależy od tego właśnie, jakiego koloru sobie użyjemy. I raz możemy mieć bardziej niebieskie oko, tęczówkę, raz bardziej zieloną, raz bardziej morską, raz bardziej szarą i to jest mega super. Tuszuję rzęsy. Wow! Użyję sobie teraz mgiełki utrwalającej, ale spryskam sobie tylko połowę twarzy i będzie to strona prawa. Zapamiętajmy, bo ja się potrafię pomylić potem. Okej, atomizer całkiem okej. Z tych olejków do ust to najbardziej by mi pasował kolorystycznie ten rozkoszny. Ładnie pachnie. Ten olejek bardzo przyjemna konsystencja, jest taki treściwy, ale nie lepki. I tak się prezentuje skończony makijaż i pierwszy dzień testów. To do makijażu oka jestem zakochana w tym błyszczącym niebieskim kolorze. I gdybym wiedziała, że on wygląda tak, jak wygląda, to byłabym w stanie kupić tą paletkę dla samego tego koloru. Jest po prostu przepiękny i ten makijaż uważam, że wygląda po prostu genialnie. Pozostałe produkty będę podsumowywać na koniec odcinka, więc przechodzimy do kolejnego dnia testów. Czyli zaczynamy testy od tej bazy. Taka wodnista konsystencja. Baza z płatkami złota przedłużająca trwałość makijażu. I nakładam na połówkę twarzy, na prawą znowu. Nie widzę w niej żadnego błyszczenia, więc chyba te płatki nie wpływają na jakiś rozświetlający efekt, ale jest taka delikatna lepkość. Dla porównania tutaj brak. Podkład ten sam co wczoraj i setuję wszystko pudrem wygładzająco-matującym z tej kolekcji. Pudry wygładzająco-matujące to mój ulubiony rodzaj, więc mam duże nadzieje. Puder ma taki lekko beżowy kolor, nie jest całkowicie biały, co jest dla mnie również plusem. Biorę sobie puszek i setuję całość. Blur, wygładzenie jest bardzo efektowne. Bardzo dobrze to wygląda. Automatycznie skóra się matowi i robi taka wygładzona, właśnie nie widać porów. Nałożę sobie też trochę tego pudru od razu na powiekę, bo wczorajszy makijaż mi się delikatnie zważył, ale też dlatego, że używałam podłóg brwiowy korektorowej bazy, która u mnie niezbyt dobrze przedłuża trwałość. Więc dzisiaj do dzisiejszego makijażu przygotuję się tak, jak moją tłustą powiekę zwykle przygotowuję. I przechodzimy do makijażu oka i sięgam po czarną kredkę. Tutaj robię sobie delikatną kreskę przy linii rzęs i delikatnie ją rozcieram. Teraz biorę sobie mały pędzelek taki płaski i odcień deserowy, czyli ciemny brąz i gruntuję sobie tą kredkę i staram się delikatnie wyciągać ten makijaż na zewnątrz, tak jakbym chciała namalować kreskę. I łączę sobie od razu z dolną powieką delikatnie i kulkowym pędzelkiem jeszcze raz wszystko tutaj rozcieram. Teraz taki nieduży kulkowy pędzelek i odcień może kakaowy. I tutaj sobie buduję ten zewnętrzny kącik, tak żeby łączył mi się z tym wyciągniętym kształtem, z tą wyciągniętą kreską. Jest tak, żeby się te kolory połączyły ze sobą delikatnie. I tą dolną powiekę też lekko rozcieram, ale nie chcę, żeby ona za bardzo mi się tutaj roztarła do dołu, więc czubeczkiem dosłownie pędzelka tutaj sobie ją pokrywam. Teraz biorę sobie skośny pędzelek, płaski, taki jak do brwi albo do kreski i odcień czekoladowy. I rysuję sobie tutaj taką kreskę i rozcieram to ku górze, tak żeby tutaj zrobiło mi się takie ala delikatne odcięcie. Kulkowym pędzelkiem sobie to jeszcze tutaj rozblendowuję dokładnie i lekko schodzę na nos tym cieniowaniem. Możecie oczywiście ominąć tą opcję, jeśli to nie jest Wasza strefa komfortu. Możecie zostawić sobie po prostu taką kreseczkę tutaj kończącą się, ale wychodzenie poza strefę własnego komfortu bardzo nas jako ludzi rozwija, więc polecam. I teraz beżowym cieniem, tym najjaśniejszym mlecznym i też skośnym pędzelkiem doczyszczam sobie z tej strony teraz tą kreskę. Planowo chciałam nałożyć na środek powieki jakiś błysk, ale powiem Wam, że to mi się bardzo podoba. I chyba zrezygnuję z błysku, tylko sobie tutaj jeszcze ładnie wszystko poblenduję. Trochę tego beżu, trochę tego jasnego brązu. Wracam sobie do czarnej kredki i nakładam ją na linię wodną. Tylko tak bardzo delikatnie. Nie chcę, żeby to była taka, wiecie, czerń, taka po prostu aż rzucająca się w oczy, tylko żeby
Ta linia wodna się delikatnie przydymiła. Mega mi się to podoba. Tuszuję rzęsy i myślę, żeby przykleić sobie jeszcze jakieś delikatne kępki albo takie połóweczki. Zaraz zobaczymy. I może zamiast połówek przykleję sobie dwie takie szersze kępki. To jest Klawier White Duo, jakoś tak się nazywa dziwnie. I tu w zewnętrze 12 dłuższa. Nie 12, 14. A 12 tutaj. I szminka Glam Shop Idealny Nude. I tak prezentuje się skończony makijaż, taka bardziej neutralna kolorystycznie opcja, ale z charakterkiem, bo to odcięcie tutaj z przodu sprawia, że oko dostaje troszeczkę innego kształtu i innego charakteru. Reszta makijażu wygląda bardzo ładnie, widzę, że już delikatnie zaczynam się wyświecać tutaj w strefie T, ale wszystko wygląda póki co dobrze, więc przechodzimy do kolejnego makijażu. Dzisiaj przetestuję tą bazę, puder i mgiełkę, ale z innym podkładem. I testuję sobie dzisiaj właśnie te produkty z podkładem Clinique Even Better Clinical, który jest bardzo dobrym podkładem, ale na mojej cerze potrafi się czasami zważyć. Więc zobaczymy, czy te kosmetyki wpłyną trochę na to i może zredukują ten problem. Z róży sprawdzimy sobie dzisiaj odcień brzoskwiniowy blask. Mam cerę całkowicie przypudrowaną i odrobinę suchego bronzera. Odcień bardzo ładny. Jest blask, jest błysk, ale na całkowicie przypudrowanej cerze też nie jest jakiś bardzo, bardzo mocny. To nie zmienia faktu, że wolę satynkę. Spróbujemy sobie ponownie dzisiaj tych rozświetlających kropelek. Dzisiaj nałożę go pędzelkiem. Troszkę, widzicie, rozpuszcza to, co zrobiliśmy pod spodem, mimo że staram się to zrobić bardzo delikatnie. To niestety trochę mi tutaj róż rozpuszcza i pędzlem w ogóle robią się takie tutaj... Brzydko, ojeny, strasznie mi się tutaj nakluszczyło tych drobinek brzydko. Ojeny, co to za bajzel? Widzicie to? Z tej strony jest w miarę ok, ale też jakoś tak nierównomiernie się to rozłożyło. Spróbuję to palcem rozetrzeć. Okej, troszkę lepiej. Chyba jednak pędzelek zbyt plamiście po prostu nakłada ten rozświetlacz. Brzydkie to jest, słuchajcie. To są bardzo duże drobiny. Rozpuściło mi się tutaj wszystko. Jest plamiście. Bida. Zdecydowanie bardziej na gołą skórę, czyli dekolt, nogi, ramiona. Super, będzie ekstra, ale nie na twarz. Spryskuję się mgiełką. Nałożę trochę tego olejku, bo mam suche usta. Ostatnio jakieś spierzchnięte. Ten kolor jest bardzo ładny. No i lecimy z makijażem oka. Mieliśmy już makijaż cały niebieski, mieliśmy makijaż cały brązowy, więc dzisiaj czas połączyć te dwa kolory w jeden makijaż. I zaczynam sobie od brązowej kredki. Zrobimy sobie techniką kredki. Lekko rozcieram to palcem. Można też oczywiście gąbeczką albo pędzelkiem. I też trochę w wewnętrznym kąciku nakładam i rozcieram. Teraz sięgam sobie po czekoladowy i wszystko ładnie rozcieram, aż uzyskam idealny dymek. Dokładam sobie teraz kredkę na dolną powiekę, od kącika do kącika i troszkę sobie to rozcieram paluszkiem. I znów biorę czekoladowy, tylko tym razem trochę mniejszy pędzelek i wklepuję sobie i rozcieram na dolnej powiece. Biorę sobie teraz orzech laskowy i wszystko delikatnie jeszcze rozcieram. Zaczynam sobie od dolnej powieki. To jest też taki beżowy odcień, ale troszkę ciemniejszy i lekko wpadający, powiedziałabym, w róż albo w fiolet. Minimalnie. Może nawet ten mleczny jeszcze tak pod samą brew. I znów orzech laskowy. I teraz sięgam sobie po wyjątkowy, ale mieszam go sobie delikatnie z tym najjaśniejszym, gwiezdnym, czyli najpierw trochę tego i teraz trochę tego. Widzicie? Łączę sobie o tak w paluszkach i powstaje mi taki troszkę jaśniejszy niebieski i nakładam go na środek powieki. W ogóle mega fajnie do tego jeansowego outfitu pasuje właśnie taka odrobina niebieskiego w makijażu. W ogóle piękny kolor powstał. Trochę neutralny, właśnie trochę taki mega zimny, taki srebrzysty w zasadzie teraz się zrobił ten kolor. Jakieś zimne srebro. I robię to samo na dolnej powiece, na środku. Czyszczę palucha i teraz sam ten gwiezdny, tylko go trochę o tak
obczyszczę. Sam gwiezdny wewnętrzny kącik. Jest bardzo mocno drobinkowy ten cień. Wygląda bardzo ładnie. Chyba sobie jeszcze przeciągnę tutaj niżej. No masa drobinek, masa drobinek. I teraz wracam sobie do wyjątkowego, ale tym razem używam pędzelka i nakładam go tylko przy linii rzęs, tak żeby mocniej przyniebieszczyć te miejsce. I delikatnie też na dolnej powiece. Chociaż dolną chyba wolałam taką jaśniejszą, więc dołożę sobie gwiezdnego i po prostu pomieszamy sobie to. No, chyba lepiej tutaj. Na dole taki ciut jaśniejszy. Przeciągnęłam ten niebieski trochę jeszcze bliżej kącików, żeby nie było tylko takiej kropeczki, tylko taka, nie wiem, ala kreska, powiedzmy. No mega mi się podoba. No i dobra, tuszujemy rzęsy. I tutaj może użyjemy sobie tej granatowej. Biorę sobie wersję szczoteczki pogrubiającą. Tusz nie pachnie czekoladą. Ma bardzo... brzydki zapach. Ten kolor jest obłędny. Piękny. I to jest to samo opakowanie, co ta burgundowa maskara, która była w kolekcji Blanket, ale ta formuła jest znacznie przyjemniejsza, jest bardziej mokra, więc nie obawiajcie się. Sprawdzimy sobie oczywiście, jak się utrzyma ten tusz. Na linię wodną nic nie nakładam, bo taki efekt mi się podoba, ale dołożę sobie jeszcze troszkę różu. Ten brzoskwiniowy oczywiście. Na usta nałożę sobie trochę konturówki ze Stars w odcieniu 05 Will of Heaven. I tutaj głównie na łuk kupidyna tylko. I troszkę pod dolną wargą. O tak. I dokładam trochę tego olejku. Fajny jest ten olejek. To, co miałam przed chwilą, to był olejek, który nałożyłam na początku filmu, a jeszcze w międzyczasie byłam na spacerze z psem i jeszcze jadłam śniadanie. I się utrzymał. I tak się prezentuje skończony makijaż. Coś między Halo Eye a Smoky Eye. Troszkę metaliczne, troszkę błyszczące. Myślę, że może być zarówno dzienniaczkim, jak i pięknym makijażem wieczorowym. Bardzo podoba mi się połączenie tych dwóch błysków, które stworzyły zupełnie inny, nietypowy kolor. I w tym makijażu prezentuje się to przepięknie, ale dodatek tego samego niebieskiego, błyszczącego pięknie podbił ten makijaż, jeżeli chodzi o kolor. No i ta granatowa maskara jest po prostu piękna. Ona jak zastyga, to robi się ciemniejsza, więc jest taka prawie czarna, ale z niebieskim takim sznytkiem w sobie. Uważam, że wygląda to pięknie, szczególnie właśnie w tym makijażu. Dzisiaj testuję ten podkład, ale z inną bazą, innym pudrem, innym różem, innym rozświetlaczem itd., itd. No myślę, że bardziej rzetelnego testu to nie znajdziecie na YouTubie. Dlatego też zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I cieniowanie dzisiaj będzie bardzo delikatne, bo będę chciała pobawić się trochę też tymi eyelinerami. Zacznę bardzo delikatnie odcieniem kakaowy i nim podkreślę sobie tylko troszeczkę zewnętrzny kącik, tak żeby tylko delikatnie wykonturować oko, ale żeby nie zrobić konkurencji naszym eyelinerom. Trochę na dolnej. I teraz sięgam po odcień złocisty, czyli ten najbardziej złoty błysk. Ładny. I nakładam na całą powiekę. Prawdopodobnie za chwilę sobie jeszcze do niego wrócę, ale to jak już namaluję kreski, bo mam wizję, aby te kreski, nie wiem dokładnie co, ale żeby one gdzieś tutaj z przodu coś robiły. I pędzelkiem nakładam trochę tego złocistego na dolną powiekę, zaczynając od wewnętrznego kącika i kończąc mniej więcej tutaj. Sprawdźmy sobie te eyelinery. Tu mamy złoty. Okej, taki nie za mocny, nie aż super metaliczny, ale jakieś takie akcenciki można nim zrobić. A zobaczmy ten kobaltowy. On też jest metaliczny. O, jest okej, jest okej. No dobra, to lecimy. To robię coś takiego. Wybaczcie, jak nie będzie to dobrze widać, ale ja muszę widzieć, co robię. Od kącika robię laskę. Tu robię zawijaskę i lecę powyżej brwi. Coś takiego za chwilkę to będę doprecyzowywać, jeszcze poprawiać. Lecę z drugim okiem. Okej, tu troszkę chyba fajniej mi wyszło. Tu mi się bardziej podoba ten moment, że on tutaj się jeszcze tak zagiął, więc tutaj sobie minimalnie zetrę i spróbujemy jeszcze raz tak zrobić jak z tej strony. To jest, wiecie, szczególik,
ale szczególiki czasem mają znaczenie. Mniej więcej poprawiłam i teraz wszystkie te linie sobie jeszcze raz poprawiam, tak żeby gdzieś tam je doprecyzować, gdzieniegdzie może pogrubić. Eyeliner bardzo spoczko, mega precyzyjny, ale też bez problemu daje się go poprawić jakimś tam płynem micelarnym czy korektorem. Git, dobrze się tym pracuje. A przypuszczam, że przy klasycznych kreskach to będzie jeszcze łatwiej. I robię sobie jeszcze tutaj taki kształt. Cyk. Cyk. O, coś takiego. I precyzuję. Mamy coś takiego. I teraz przechodzę sobie do tego złotego i będę niektóre zawijaski po prostu wypełniać. To złotko akurat jest bardzo łatwe, bo ono jest jaśniutkie, więc ciężko tutaj o jakiś widoczny błąd. Tu zrobiłam jeszcze takie małe przecinki, więc też je sobie tutaj uzupełnię tym złotym. Wracam sobie do palety cieni i do tego złocistego cienia i takiego tyci pędzelka. Tam, gdzie kładę złotko, tam dokładam jeszcze trochę tego cienia i tak rozblendowuję delikatnie. O, za dużo nałożyłam, zaraz mi się to osypie. No ten błysk z paletki jest znacznie mocniejszy niż błysk eyelinera. Razem robią fajny efekt. Wow, fajnie to wygląda. Fajnie. Teraz biorę sobie wedlowski i mieszam z beżem, żeby wyszedł mi taki jaśniutki niebieski. Chociaż mam takie obawy, że zaraz wszystko popsuję. Ale chcę niektóre tutaj przestrzenie też wypełnić takim lekkim kolorem. Nie no, będzie git, będzie git. Czyli te przestrzenie, które nie są wypełnione jeszcze złotem. Tutaj, może tutaj na dole też tak delikatnie. O, jeszcze tutaj przy kąciku. Z jednej strony podoba mi się, że cała uwaga jest skupiona tutaj, z drugiej strony tak mam wrażenie, że tutaj czegoś mi brakuje. Może najpierw wytuszuję sobie rzęsy i po prostu zobaczymy, czy faktycznie czegoś tutaj bym jeszcze potrzebowała. Wytuszowałam rzęsy i myślę, że nie będę jednak robić tutaj żadnych wygibasów, ale dołożę sobie trochę tego brązowego cienia, tak żeby po prostu ten zewnętrzny kącik był troszkę bardziej taki zdefiniowany, bardziej wyraźny i tyle. Może tak sobie nawet właśnie wyciągnę, tak na zewnątrz, o. Gitóweczka. No i chyba mamy to. Nałożę sobie konturówkę ze Stars, tym razem odcień 01 Fade. I trochę pomadki Stars w odcieniu Funk 01. I mamy skończony makijaż. Ależ mi się to podoba. Ależ mi się to podoba. To jest po prostu kosmos. To jest no właśnie takie trochę asceckie, trochę kosmiczne, trochę charakterne, ale jednak no ten make-up jest taki delikatny, on tak delikatnie wygląda. No podoba mi się niezwykle. Nie jest to na pewno tak proste jak klasyczne cieniowanie, ale mam tutaj odbiorców na różnym poziomie zaawansowania, jeżeli chodzi o umiejętności makijażowe, więc to jest coś dla tych, którzy potrzebują właśnie od make-upu czegoś więcej. Dzisiaj robimy cały makijaż kolekcją Stars i Wedel. Baza, podkład, puder, róż i dzisiaj sprawdzamy romantyczny blask, rozświetlacz, mgiełka i przechodzimy do makijażu oka. Ja zaczynam od jasnego beżu, który nakładam na całą nieruchomą powiekę. Teraz sięgam po mały kulkowy pędzelek i odcień czekoladowy i tutaj nakładam go na całą powiekę i lekko wyciągam na zewnątrz i w załamaniu powieki delikatnie rozblendowuję. Teraz ciemniejszy, deserowy przy samej linii rzęs, żeby jeszcze pogłębić ten makijaż. A na dolną powiekę nakładam wedlowski i leciutko rozjaśniam go mlecznym. I to samo połączenie teraz większym pędzelkiem nakładam tutaj w załamanie, żeby jeszcze rozblendować ten brązik. Tutaj skupiając się głównie na wewnętrznej części oka i sam beżyk w wewnętrzny kącik. Nie używaliśmy jeszcze odcienia nadziany. Piękny, ale nie używaliśmy też tego cienia do powiek 2 w 1. Natomiast to jest cień kremowy i ja generalnie wiem, że to nie będzie się trzymało na mojej powiece, bo to nie jest formuła zastygająca, a moja tłusta, opadająca powieka, no niestety, ale nie lubi takich formuł. One się po prostu nie trzymają, ale sprawdzę tak czy siak dla Was. Tak, no jest to takie, wiecie, tłuściutkie, kremowe. Tak się prezentuje. Nałożymy to sobie trochę na dolną powiekę. Taki delikatny błysk. Jakbym to chciała nałożyć na całą powiekę, to prezentuje się
ten sposób. O tak. Bardzo ładny kolor. I sprawdźmy sobie teraz ten sypki. Prezentuje się tak. On ma bardzo dużo drobinek. Kolorystycznie wydaje mi się, że do tego nadzianego jest całkiem podobny. Nadziany jest chłodniejszy, ale tu jest metaliczne wykończenie, czyli ten cień w paletce, a ten jest bardziej taki drobinkowy. Nałożę go tutaj na wierzch, żebyśmy sprawdzili, jak te dwa kolory prezentują się razem. Najwyżej poza kamerą poprawię i zrobię to drugie oko. Tak się to prezentuje. Nałożę sobie troszkę tego na dolną powiekę tutaj. Jest takie krycie, że cały niebieski mi zniknął. Bardzo ładnie iskrzy. Jest taki, no tak jak mówiłam, drobinkowy, powtarzam się już. Próbuję to tak lekko przeblendować, żeby całkowicie nie stracić tej niebieskości. Miałam jednak inną wizję. Dołożę trochę więcej tutaj niebieskiego. Niech tu się coś mieni, ale wolałabym, żeby było bardziej niebiesko. Myślę, że ten cień kremowy możemy po prostu zastosować jako taki klej do pigmentów. Ja tutaj sobie delikatnie go doklepię tej wewnętrznej części powieki i na to nałożę właśnie ten sypki. I użyję do tego takiego bardzo leciutkiego pędzelka i tylko nabiorę na czubeczek tego pędzelka i wklepię właśnie w formie takich drobineczek, żeby było tutaj więcej blasku niż koloru. No ładne to. Troszkę się oczywiście sypie, no bo to jest sypki cień i gdzieś tam widzę, że lata. Ale no robi wrażenie. Ładne. Robimy sobie do tego delikatną kreskę. Zaznaczam nią też wewnętrzny kącik. Taki leciutki czubeczek wyciągam też. A na linię wodną nakładam błękitną kredkę. Tuszuję rzęsy. Tu na dolną powiekę wklepuję sobie jeszcze odrobinę tego wyjątkowego, żeby tu też się coś delikatnie mieniło, ale na niebiesko. I na usta nakładam pomadkę w takim beżowym odcieniu i rozklepuję. I tak się prezentuje piąty skończony makijaż. Bardzo użytkowa forma zastosowania koloru w naszym makijażu. Bardzo Wam polecam spróbować sobie rozcierać brązy różnymi kolorami. Nawet takimi, które wydają się do tego absolutnie nie nadające. Tak jakby chociażby ten niebieski. Zobaczcie, że w połączeniu z beżem stworzył nam taki subtelny, brudny błękit i przepięknie zmienił nam kolor, efekt końcowy tego makijażu, więc koniecznie spróbujcie sobie takiego patentu. Za mną roboczy tydzień testów, więc najwyższy czas na podsumowanie sobie tej kolekcji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo dobra kolekcja z bardzo dobrymi kosmetykami, które przepięknie pachną czekoladą. Ale lecimy po kolei. Baza pod makijaż, która faktycznie coś robi. Ma przyjemną konsystencję, taką żelową, która zostawia delikatnie lepką skórę, przez co podkład fajniej się przykleja i też ładniej wygląda na skórze. Ale faktycznie mam wrażenie, że przedłuża trwałość makijażu, bo testowałam tą bazę z podkładem, który u mnie nie do końca się sprawdza i faktycznie miałam wrażenie, że wyglądał lepiej niż wygląda zwykle na mojej skórze bez przygotowania bazą. Oprócz tego przepięknie pachnie, ma bardzo wygodną aplikację, więc jestem na tak. Następnie podkład, który totalnie mnie zachwycił. Ma bardzo fajną formułę, bardzo dobre krycie, ale też wygląda na skórze lekko. Ja zwykle nakładałam sobie jedną pompkę, która jeszcze mi zostawała. Tutaj możecie zobaczyć, że trochę mi tego podkładu jeszcze zostało, a to jest właśnie wyciśnięta jedna pompka, więc kiedy używamy pędzelka, gdy używałam pędzelka, to naprawdę niedużo go trzeba, żeby wszystko ładnie zakrył. Da się go budować, więc w niektórych strategicznych miejscach mogłam go sobie dołożyć i utrzymywał się przepięknie przez cały dzień. Fakt, że troszeczkę mi się wyświecał po całym dniu noszenia, natomiast nie jest to rzecz, której nie da się poprawić. Ja mam bardzo tłustą skórę, więc jest to zupełnie normalna rzecz, a też producent nie obiecuje, że jest to podkład matujący. Dzięki czemu też myślę, że sprawdzi się fajnie dla skór normalnych, dojrzałych, mieszanych. Jeżeli macie skórę tłustą, to po prostu potrzebujecie takiego porządnie matującego pudru. I jeszcze jedna rzecz, jest to podkład bardzo trwały, zastygający, ale kompletnie tego zastygania na twarzy nie czuć. Nie jest on niekomfortowy, nie jest on ściągający, nie robi maski na twarzy, więc ta formuła jest taka bardzo nowoczesna. Utrzymuje się przepięknie i ja mimo podpierania się brodą, mimo smarkania nosa, wciąż widziałam, że ten podkład się utrzymuje. Oczywiście troszeczkę mi się starł tam, gdzieś tam dotykałam tej twarzy, ale to nie było takie, wiecie, odklejenie się całkowite i taki mega kontrast między pokrytą twarzą a tą
przecieraną, więc jest godny polecenia. Dodatkowo ten zapach sprawia, że jednak używa się go trochę przyjemniej. Bardzo dobry podkład, na pewno będę używać. Puder sypki również fajnie mi się sprawdził. Bardzo lubię w nim to, że on jest taki delikatnie beżowy, ale nie ciemno-beżowy, więc raczej nie powinien przyciemnić bladych cer, a u mnie sprawia, że nie mam takiej wybielonej buzi, jak na przykład w przypadku białych, transparentnych pudrów. Bardzo, bardzo lubię te lekkie zabarwienie. Puder faktycznie fajnie wygładza, bluruje pory. Po nałożeniu mamy wrażenie, że mamy takiego Photoshopa na skórze. Nie wygląda on ciężko, nie wygląda on nienaturalnie, czy nałożony pędzlem, czy nałożony puszkiem. Jest jak najbardziej ok. Natomiast w przypadku mojej bardzo trudnej cery, bardzo mocno przetłuszczającej się, ten efekt matowienia nie był taki zjawiskowy. To znaczy matowił mnie, ale gdzieś tam po kilku godzinach już było widać to wyświecenie. Zresztą widzicie teraz, już po tam powiedzmy kilku godzinach nagrań, że już delikatnie gdzieś tam tutaj w tej okolicy subtelnie zaczyna się wybłyszczać moja skóra, więc nie jest to puder dla takich ekstremalnie tłustych cer, bardzo problematycznych, ale dla mieszanych, normalnych jak najbardziej tak. Myślę, że skóry suche, które lubią efekt matowy, też powinny być z niego zadowolone, bo nie jest to puder, który ściąga nieprzyjemnie skórę, więc też jestem jak najbardziej na tak. Kwestia po prostu, jaką macie cerę. Mgiełka utrwalająca makijaż, również byłam z niej zadowolona. Ma przyjemny atomizer, który nie pluje, ale rozprowadza taką równomierną mgiełkę. Bardzo ładnie pachnie, nie robi żadnych takich mokrych kropek, mokrych plam, więc wszystko ładnie się rozprowadza, ale też nie czuć jakiegoś nieprzyjemnego ściągnięcia po tej mgiełce. Mam wrażenie, że faktycznie przedłuża trwałość makijażu, bo testowałam ją właśnie z różnymi kosmetykami. Jest to fajna mgiełka. Jeżeli potrzebujecie czegoś utrwalającego, to ta jest ok. Przyjemnie się jej używało, jak najbardziej. Róże do policzków. Jest to na pewno kosmetyk dla osób, które lubią taki wyraźny glow na policzkach. Jeżeli macie niedoskonałości, tłustą cerę, jakąś teksturę, jakąś kaszkę na policzkach, czy gdzieś tam indziej, no to wiadomo, że ta formuła mocniej te niedoskonałości podkreśli, ale nakładając ją na przypudrowaną skórę w niewielkiej ilości, wygląda to bardzo ładnie i zdrowo i ja na przykład dzisiaj jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Natomiast jestem tak czy siak zwolenniczką wykończeń matowych i satynowych na mojej skórze. Jednak, jeżeli mówimy o produktach wypiekanych, o właśnie rozświetlającej formule, to muszę przyznać, że bardzo ładnie ta formuła wygląda, bo niektóre rozświetlające róże czy brązery robią nam taką błyszczącą, taką skorupę perłową i ona wygląda bardzo tandetnie, potrafi wyglądać tak kiczowato i ta skóra nie wygląda na taką świeżą i promienną, tylko taką oblepioną kosmetykiem. Nie lubię takiego efektu, a te róże faktycznie nie robią nam tego efektu. Ten blask jest, ale ten kosmetyk leży cienko, naturalnie, więc jeżeli lubicie glow na policzkach, to uważam, że są jak najbardziej spoko i mają też bardzo ładne kolory. W szczególności upodobałam sobie harmonijny, czyli ten zgaszony, ale brzoskwiniowy też był bardzo przyjemny. Rozświetlacz. Dla mnie to jest big no i to jest najsłabsze ogniwo tej kolekcji. Nawet pomijając fakt, że on ma te drobinki duże, bo może ktoś właśnie będzie lubił taki typowo drobinkowy efekt, to on po prostu rozpuszcza mi makijaż, więc nie sprawdził mi się w żadnej formie, czy pędzelkiem, czy paluszkiem, czy w niewielkiej ilości, czy w większej. Myślę, że może być spoko do właśnie aplikacji na ciało, jak będziemy mieć jakieś, nie wiem, świąteczne czy sylwestrowe stylizacje, ale czy warto kupować specjalnie w tym celu taki kosmetyk? Myślę, że wtedy lepiej sobie użyć naszego rozświetlacza, takiego jaki mamy już w domu, więc tutaj w tym przypadku jestem na nie. Nie podoba mi się formuła, która mi rozpuszcza wszystko i nie podobają mi się te drobinki, które są dla mnie za duże, zbyt takie chamskie i właśnie takie zbyt drobinkowe. Troszkę tak tandetny efekt. I ja jestem totalnie na nie i Wam odradzam zakup tego kosmetyku. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, no to przechodzimy do palety. Widzieliście 5 makijaży paletą inspirowaną czekoladą nadziana deserowa i paleta sprawdziła mi się bardzo dobrze. Ma przyjemne maty, które są miękkie, które fajnie się rozcierają, które fajnie się budują. Bardzo przyjemnie budują się te kolory, nakładając jeden na drugi, na kolejny. Cały czas widzę, że ten kolor nam się
przykleja, więc to jest bardzo, bardzo na plus. Bardzo ładne błyski, które praktycznie się nie sypią, podobnie z matami. One delikatnie się tutaj kruszą w opakowaniu, ale pod okiem nie widziałam praktycznie ani razu jakiegoś wyraźnego osypu, jakiejś mgiełki z tych cieni. Wielkie szapoba dla tych kolorów, bo niebieski jest dosyć trudnym kolorem, a tutaj zarówno matowy działa fantastycznie, jak i ten błyszczący. Mat przepięknie się rozciera, przepięknie się buduje, nie ma z nim najmniejszych problemów, no a ten błysk jest po prostu zjawiskowy, więc nie mam jej absolutnie nic do zarzucenia, więc jeżeli są to Wasze kolory, to myślę, że jak najbardziej warto. Jeżeli chodzi o eyelinery, to plusy za ich trwałość, bo utrzymały mi się na twarzy bardzo dobrze, mimo że nałożyłam w takim trudnym miejscu, które też mi się trochę przetłuszcza, tak tutaj między oczami, a mimo to utrzymały się dobrze i co więcej, nagrałam takie podsumowanie, jakby taką przebitkę po całym dniu noszenia, a potem jeszcze w tym makijażu pojechałam na trening i po tym treningu wciąż te kosmetyki miałam na twarzy i trzymały się dobrze. No wiadomo, że byłam trochę już taka zmęczona i styrana i spocona, ale te eyelinery wciąż się dobrze utrzymały, więc rokuję im dobrze. Natomiast tutaj mam lekkie zastrzeżenie, jeżeli chodzi o kolory. I tak jak ten kobaltowy, jak się naciśnie go delikatnie, to on jest faktycznie tak delikatny, ale da się go tak mocniej zbudować, że jest dosyć intensywny i faktycznie przepięknie błyszczący. Tak, ten złoty moim zdaniem trochę brakuje mu tego blasku. Przypuszczam, że do takiej formuły pisakowej ciężko by było wrzucić jakiekolwiek drobinki, więc to jest, przypuszczam, maksimum, jakie da się uzyskać w takim błyszczącym, złotym eyelinerze, ale jest on po prostu bardzo delikatny. I ten błysk nie jest jakiś taki bardzo mocny i sam kolor nie jest bardzo mocny, więc do jakichś takich akcencików czy coś spoczko, ale ten kolor nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia. Cień do powiek 2 w 1 pozytywnie mnie zaskoczył, szczególnie jeżeli chodzi o tą sypką formułę, bo ona się przepięknie mieni, leży bardzo cienko na skórze, na oczach. Myślę, że może być bardzo fajnym kosmetykiem dla powiek dojrzałych, dla powiek, które są pomarszczone, które lubią błyszczące cienie, ale wiele cieni je obciąża. Ten jest bardzo leciutki, kompletnie niewyczuwalny na powiece i możecie sobie nałożyć go na ten cień kremowy, na inne cienie albo solo na powiekę, paluszkiem, pędzelkiem, wszystkim się uda, tylko trzeba mieć świadomość, że takie sypkie cienie troszkę bardziej się, wiecie, latają i pylą, więc trzeba po prostu uważać z ich aplikacją. Jeżeli chodzi o ten kremowy, bardzo ładny kolor, myślę, że może być fajnym kosmetykiem jako taki dzienniaczek, po prostu jeden cień na całą powiekę i koniec, albo po prostu jako taka baza pod ten błyszczący. Tutaj pokażę Wam przebitki, jak on się utrzymał po całym dniu, natomiast raczej odradzam takie formuły dla powiek mocno opadających bądź mocno tłustych, no bo jest to formuła kremowa, która nie zastyga, bo gdyby zastygałaby nam wyschła tutaj w tym opakowaniu. A przez to, że jest niezastygająca, no to może się trochę zbierać. Ale jeżeli nie macie z tym jakiegoś większego problemu, myślę, że spoko. Zresztą, jeżeli nałożymy tylko ten cień na całą powiekę, to nawet w ciągu dnia możemy sobie po prostu to odklepać i też powinno być ok. Więc tutaj zależy po prostu od Was, od Waszych potrzeb, od Waszej powieki i tak dalej. Tusze do rzęs. Brązowe nie miałam okazji przetestować i przyznaję też, że nie chciałam otwierać kolejnej maskary, bo mam chyba otwartych z 10 i mam wyrzuty sumienia z tego powodu, ale używałam sobie tej granatowej i widzieliście tutaj na przebitkach, że bardzo ładnie się utrzymała, nic mi się nie odbijało, nic mi się nie kruszyło, nic mi się nie odklejało, wszystko utrzymało się bardzo ładnie, ma przepiękny kolor. Troszeczkę żałuję, że jednak po wyschnięciu on minimalnie ciemnieje i ten granat nie jest, przepraszam, dobrze mówię, granat, nie jest tak bardzo widoczny. Natomiast jeżeli ktoś właśnie chce taki mieć subtelny, nieczarny efekt, no to jest to bardzo dobra maskara. I jeżeli chodzi o olejki, też szkoda mi było otwierać wszystkich, bo wolę się po prostu nimi podzielić z bliskimi, ale jest to fantastyczny olejek. Ma przepiękny kolor i super cudowną formułę, która zmiękcza usta, która wszystkie suche skórki po prostu potrafi rozmiękczyć, wtedy łatwo się jest ich pozbyć i mi bardzo pomagał, kiedy miałam delikatny katar i właśnie częściej dmuchałam nos i te usta ciągle były pocierane i jakieś takie, wiecie, wyschnięte, no to on faktycznie przynosił mi ulgę w porównaniu do innych błyszczyków czy szminek, które tak, wiecie, tylko na chwilę mi pomagały, no to ten mi przynosił ulgę i był bardzo przyjemny i bardzo ładnie się utrzymywał. Ja jadłam z tym błyszczykiem, czy tam olejkiem
I wciąż po zjedzeniu troszeczkę tego produktu na ustach zostawało, więc fajnie się utrzymuje. Myślę, że super sprawa, w szczególności na okres zimowy. I to wszystko, moi drodzy. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o takim tygodniowym teście kosmetyków. Czy podoba Wam się taka rzetelna recenzja? No i napiszcie koniecznie, który z tych makijaży spodobał się Wam najbardziej. No i jeszcze napiszcie mi koniecznie, czy któryś z tych kosmetyków przypadł Wam do gustu. Może coś kupiliście? Co myślicie o tych kosmetykach? Czekam na Wasze komentarze koniecznie. Jeżeli lubicie takie rzetelne testy i wiele makijaży jedną paletą, no to poproszę, kciuczek do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!